Droga naszej cywilizacji jeszcze się na dobre nie rozpoczęła, a już wszystko wskazuje na to, że bardzo szybko się zakończy, bo ludzkość boi się wolności, ulegając aksjomatom miernej substancji. Zrezygnowaliśmy z wolności zapewne z braku czasu. Nie, z lenistwa i lęku przed samotnością. Zresztą nikt ludzi nie uczył wolności. Ciągle samych siebie oszukujemy, łudząc się, że cokolwiek się zmieni. Zawiodło wszystko, upadły wszelkie wartości. Nastąpił upadek totalny tej nieszczęsnej cywilizacji. Nawet jeśli przetrwamy ten obecny konflikt, to zastanie nas straszny świat. Świat, który w przepowiedniach serialu Czarne lustro nie był nawet zakładany. O takim świecie chciałbym teraz opowiedzieć. Będzie to przestroga dla tego gatunku. Statek ludzkiej cywilizacji od tysiącleci płynął do ziemi obiecanej. Wiedziony na pokuszenie przez pychę własnego istnienia, która ugruntowała się w naszym doświadczeniu przez wiedzę i władzę jednocześnie. Nie potrafił obrać, wyliczyć właściwego kursu. Nie każdemu Bóg zdradza swoje tajemnice, by dotrzeć do miejsca spokojnego i bezpiecznego. Dlatego niefortunnie dryfował po oceanie łez i rozpaczy, raz po raz rozbijając się o skały, tudzież osiadając na mieliźnie. Zapalczywość ludzka nie zna jednak granic. Po każdej katastrofie stworzenia podnosiły się ze swego upadku, by poszukiwać kolejnego, potem następnego i jeszcze jednego. Po jednych przychodzili kolejni, po nich następni, by powielać schemat historycznego zniewolenia, by pogrążać ludzkość w iluzji jeszcze bardziej, jeszcze potężniej. Budowano coraz to lepsze statki, najbardziej bezpieczne. Korzystano z najnowocześniejszych osiągnięć i rozwiązań technologicznych. Analizowano, kalkulowano, namawiano nawet do rezygnacji z obłędu. Apelowano, by zrezygnować raz na zawsze z przemocy, lecz ta nieszczęsna ludzka przypadłość zawsze wracała. Zatapiała statek za statkiem, ideę za ideą, autorytet za autorytetem, organizację za organizacją. Niszczyła beznamiętną miłość z kretesem. Dziś, gdy nastaje kres dni ludzkiego gatunku, bowiem zawsze wszystko zniszczy. Pogrążona w niemocy istota ludzka nie ma się już gdzie udać. Wszystkie statki zatonęły, religijne, filozoficzne. Nawet jeśli wydaje się, że nauka i psychologia przyniosą jakieś rozwiązania człowiekowi, to tylko kwestią czasu jest, że i one zatoną, gdyż niedostępna jest im wiedza, która przez wolność wskrzesza wszelkie życie. Nieszczęśnicy i topielcy chwytają się już tylko pływających po oceanie szczątków niegdyś wielkich i potężnych flotylli, obłudy i zniewolenia. Nie mając w niczym oparcia, bez szans na miłość, bez wiary w miłość, powierzają truciźnie swoją słabość do urojonego Boga. Szukają tylko przyjemności i uciechy lub egzaltowanego szczęścia. Wybierają coraz to błahsze i trywialne rozrywki, których nie omieszkali nazwać kulturą. Gdzieś tu i ówdzie pojawi się jeszcze jakiś zbłąkany wędrowiec,
który chciałby przynieść im wybawienie od udręki, lecz nie ma już wpływu na jakąkolwiek zmianę. Gdy nierozpoznana ludzka choroba przechodzi przez kolejne stadia, na próżno szukać ratunku. Rak w 4. stadium gwarantuje śmierć. Niewiele da się zrobić w tej sprawie. Pozostaje tylko pocieszenie i szaleńczy śmiech, który jest rozpaczą par excellence. Wystarczyło jednak nigdzie ludzi nie prowadzić. Sami odnaleźliby drogę do siebie. A jeśli odnaleźć swej drogi nie zechcą, niechaj podzielą los niewolników, którymi i tak są przez całe swoje życie. Teraz natomiast wystarczyłoby, by ludzie się puścili. Przestali się na siłę chwytać życia, pozostałości pływających wszędzie szczątków. Spadli na samo dno, zatonęli w swoich wnętrzach i dopiero stamtąd, po przełamaniu oporu względem dojrzewania w miłości, czyli doświadczenia śmierci, wstali silniejsi, wrażliwsi, mądrzejsi. Tracąc ochotę do życia, nabraliby ochoty na miłość. Na ziemi rozkwitłoby życie, nikt niczego nie poszukiwałby, nie szwendał się i nie szukał zabezpieczenia, lecz przepędzał i rozpoznawał każdego, kto by zapragnął ich prowadzić do świątyń i oranżerii porządku. Kto by im nowe, lepsze życie chciał obiecać, tego obawialiby się niejako ex officio. Rezygnując z utrzymywania władzy, oddawaliby władzę prawdzie i dobru. Ufaliby tylko temu, kto by ich jeno poruszyć chciał w duchu miłości. Kto tak kurczowo trzyma się absurdu pozostałości historycznych, prędzej czy później napotka grozę własnego bezeceństwa, gdyż będzie zobligowany do tego, by w lęku przyciągnąć do siebie sobie podobnych, przestraszonych i niewdzięcznych. Tam, gdzie ludzie się skupiają, łączą ze sobą, powstaje zło i umiera prawda. Sytuacja powtórzy się po raz kolejny, tylko że w końcu nie będzie już czasu, by zmieniać cokolwiek, bowiem świat zapełni się po brzegi chodzącymi trupami, którzy ludzkie mózgi zastąpią zrobotyzowanym automatem, wcześniej eliminując po drodze wszystko, co zagraża życiu, a zatem także i miłość, bowiem właśnie na oceanie pojawił się kolejny wielki statek. Dowódca wie, że można zrobić już tylko jedno: skrępować ludzi po raz kolejny, ostatni. Zresztą i tak już sami się bezwiednie skrępowali, rezygnując z udziału w kulturowym postępie. Ale tak zostaną skrępowani, żeby sobie z tego sprawy nie zdawali. Doprawdy to nie jest trudna robota. Jeśli jednak ktokolwiek będzie się opierać, zostanie zgładzony w białych rękawiczkach. Ostatni pozostający przy zdrowych zmysłach będą wykluczeni z życia oraz marginalizowani. Kiedyś spalono by ich na stosie. Nieszczęśnicy nawet nie zdają sobie sprawy, że nikt niczego już od nich nie chce. Nie ma żadnych wymagań. Wolność zaś, która nie stawia przed sobą wyzwań, jest z założenia martwa.
Neomarksistowska promocja błazenady i bezsensu dopnie wreszcie swego. Najpierw obieca ludziom pseudowolność, wmawiając im, że mogą robić, co im się żywnie podoba, by potem bez sprzeciwu z ich strony zaprowadzić ład i porządek. To straszne słowa, zamykając ludzkość w nowym obozie koncentracyjnym. Tak się skończy nasza droga, która w gruncie rzeczy nawet się jeszcze nie zaczęła.